To niesamowite, jak ten czas leci. On po prostu zapiernicza. Sprawdziłam, że poprzednio zegar robiłam 5 lat temu. Poprzedni był w wersji Eco, a teraz będzie na bogato. Takie glamour ze złoceniami i delikatnym efektem 3D. Jeżeli takie marmurowe cudo Wam się podoba, jeżeli macie gdzie postawić albo komu podarować, no to zapraszam. Zegar składa się z 2 części. Do tego potrzebne są jeszcze wskazówki, no a później przydadzą się jeszcze cyfry. Rzymskie albo arabskie, to już można wybrać w naszym sklepie, jakie lubicie. Maluję na biało, a teraz przyklejam papier ryżowy. I jeden papier to faktycznie rodzaj kamienia, takiego bardziej marmurowego, ale drugiego nie znalazłam w tym stylu, więc jest podobny, ale nie identyczny. Jak teraz z perspektywy czasu patrzę na technikę przyklejania papieru ryżowego, to dochodzę do wniosku, że zrobiłam to w najbardziej skomplikowany sposób. Bo dzisiaj zrobiłabym tak. Najpierw przykleiłabym na całość niebieski papier ryżowy. Następnie wycięłabym z tego jasnego elementy, które chcę przykleić na górę. Potem przyłożyłabym je do niebieskiego i długopisem obmalowała brzegi, żeby wiedzieć, które miejsca mają być podmalowane na biało. No i potem białą farbą podmalowałabym pod jasnym papierem ryżowym, następnie przykleiła ten papier i gotowe. W tym projekcie nie ma się co martwić, że coś gdzieś przyklei się nierówno albo że będzie wyłaziło. Całe nierówno i wszystko to, co będzie wyłaziło, wystarczy popaćkać klejem do złocenia, a potem przykleić złocenia. A jak jeszcze coś gdzieś będzie nie za bardzo, to się posypie pudrem mineralnym i naprawdę nic nie będzie widać. No cóż, mądry Polak po szkodzie, w trudzie i znoju przykleiłam papier ryżowy metodą, której naprawdę nie polecam. Bo jest skomplikowana i sporo papieru się marnuje. No, ale kto bogatemu zabroni? Tak zaczęłam, to już skończę. Pracę na wysoki połysk warto lakierować naprawdę dużo razy, bo lakier daje taką piękną głębię. Pierwsze 3 lakierowania to lakier akrylowy błyszczący. Lakieruję, suszę, a następnie przecieram papierem ściernym. Potem znowu lakieruję, znowu suszę i znowu szlifuję. 3 razy. Chciało mi się tylko 3 razy, ale jakbym to zrobiła 20 razy, byłoby dużo ładniej. A teraz przyda się klej do złoceń, dowolny klej do złoceń oraz gąbeczka o takich dużych oczkach. Im bardziej niestarannie będziemy nakładali klej do złoceń, tym finalnie lepiej będzie wyglądała nasza praca. Klejem papram w miejscu połączenia 2 papierów ryżowych, ale jeżeli macie ochotę, to można jeszcze dołożyć trochę złoceń w różnych innych miejscach na papierze ryżowym. To naprawdę będzie fajnie i naturalnie wyglądało. Klej do złoceń jest biały. Musimy poczekać, aż wyschnie, czyli stanie się przeźroczysty. I wtedy jeszcze należy go dotknąć palcem. Jeżeli kleju dotykacie palcem i on jest klejący, ale palca nie brudzi, to znaczy, że możemy na to kłaść złocenia. Do tej pracy wybrałam płatki typu gnieciuch. Zaraz zobaczycie, czemu je tak pieszczotliwie nazywam. Wydaje mi się, że ten rodzaj płatków jest bardzo ekonomiczny, bo w środku mamy mnóstwo pogniecionych płatków i można je wykorzystać co do ostatniego okruszka. Bo po pierwsze wywalamy te płatki na naszą pracę, przyklepujemy, co się przyklei, to się przyklei. Potem pędzelkiem dokładnie omiatamy wszystkie kawałeczki, które nam się nie przykleiły, bo tam już nie było kleju. A potem to, co zostanie, możemy wrzucić z powrotem do słoiczka i zastosować na następnej pracy. Wydaje mi się, że ten melanż, czyli płatki w różnych kolorach złota, w różnych odcieniach złota, na tej pracy wyglądają naprawdę dobrze. Żeby nasze płatki błyszczały się długo i pięknie, żeby nie zieleniały, należy je polakierować jakimś lakierem niewodnym, czyli najlepiej lakierem rozpuszczalnikowym. A teraz lakier 3D, który w tym wypadku działa jak klej oraz puder mineralny. Zaczynam od podstawki, bo chciałam zobaczyć, jak ten efekt będzie wyglądał. No i powiem Wam, że brzydko. Podstawka wyszła mi tak sobie, zaraz zobaczycie dlaczego. Ponieważ lakier 3D nałożyłam za grubo i za równo. Więc na głównej części zegara lakier 3D nałożę gąbeczką dokładnie w taki sam sposób, jak nakładałam klej do złoceń. Nakładam lakier i dość szybko, czyli zanim lakier wyschnie, wszystko posypuję pudrem.
Teraz wystarczy poczekać, aż lakier wyschnie, a potem pędzelkiem omieść wszystkie kawałki minerałów, które mi się nie przykleiły. Właściwie gotowe. Teraz wystarczy przykleić cyfry, przykręcić wskazówki i zegar gotowy. Naprawdę proste, to nie może się nie udać, więc jeżeli macie ochotę na taki bardzo drogo wyglądający zegar, to zapraszam, każdemu wyjdzie. Jak zwykle listę produktów, których używałam w tym filmie, zamieściłam w opisie wideo. A tych, którzy lubią pochwalić się swoimi pracami albo zobaczyć jakieś fajne prace, zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.